Cześć, zapraszam Was na wywiad z Wisły 1200, z samej końcówki. Kiedy jechałem, miałem 30 km do mety. Oczywiście wywiad był niezaplanowany z mojej strony. To, co mówię, jest spontaniczne i czasami nieprzemyślane. Zapraszam. Powiedz, jak się nazywasz, z jakim numerem jedziesz i skąd do nas przyjechałeś? Wiesz co, mam 189 numer. Nazywają mnie Peter. Aha. No i jestem Tyszaninem. Z tych, tak? Z Tychów, tak. Okej. Z tych czy z Tychów? Nie wiem, jak się mówi. My mówimy miejscowi z Tychów. Z Tychów, okej. Debiutujesz? Tutaj, na No. Wiśle? Tak. A w ogóle na ultra? Nie. Co tam jechałeś? 2 tygodnie temu debiutowałem na Górnośląsko-Zagłębiowskim. Aha, okej. Ile tam kilometrów było? 200. No to nie do porównania trochę, nie? No nie, ale robiłem sobie właśnie taki trening przed właśnie tutaj, nie? No właśnie, jakieś miałeś wyobrażenia o tej Wiśle? Pewnie coś tam oglądałeś, słuchałeś? Jak to, co tu zastałeś, ma się do tych wyobrażeń? Wiesz co? Jest trudniej niż myślałem. Tak? Co jest trudniejsze? Bo ja już jeździłem kiedyś takie trasy za granicą, ale po asfalcie. Aha. I wydawało mi się, że 200, 250 to jest nic. Po asfalcie to jest nic, ale po takich wertepciach jest to ciężkie, nie? Czyli to ciężko trochę porównać takie 250 do asfalcie do 250 Wisły, tak? Dokładnie, a to jeszcze trzeciego dnia szprycha mi pękła. Aha. No i kurde, musiałem niestety do 10 następnego dnia czekać na serwis, nie? Okej. Podjechać. I jakby co, to jedziesz swoim tempem? Tak. Dobra, żebyś mi się nie zajechał na śmierć. Nie, no bo wy macie taką tendencję, żeby mnie dogonić, a ja troszkę z przodu jestem, bo mam lepsze ujęcie z kamery, nie? No dobrze. No, także jedziesz swoim tempem, ja się dopasowuję. Czyli co, trudniej niż się spodziewałeś? Tak, trudniej, kurde. Myślę, że nie da się do tego przygotować na takie niespodzianki. Nie, bo tych niespodzianek było parę, nie? Aha. Niespodziewanych, bo tu pierwszego dnia w nocy zjeżdżając z kopca Piłsudskiego glebę zaliczyłem, nie? O kurczę. No, spuchło mi kolano. Ale co, zagapiłeś się po prostu, czy coś takiego? A lampka mi siadła. Ale tak nagle ci siadła i... Nie, zaczęła migać, a ja chciałem się tam naprawić, no i gleba. No ale posmarowałem się, wiesz jak to i na drugi dzień mówię jadę, bo przecież nie po to płaciłem, żeby robić tą trasę, bo ja z tyłu do Krakowa czasami bujam na rowerze, nie? No tak, bo to tam twoje rejony, tam. Tak, ja mówię, no to przecież pojadę, mówię, zobaczę jak to się będzie działo. No i tak smarowałem i już przeszło w zasadzie, nie? Prawie za niedługo tydzień minie, no i... Rozjechało się. Tak. Okej. A powiedz, no dobrze, to, czyli pierwszy dzień dokąd dojechałeś? Dojechaliśmy do Krakowa, bo... Pierwszy dzień, tak? Tak, no bo nie było niestety już noclegu, jak żeśmy zaczęli szukać. Aha. No i tak mówię, dobra, Kraków może być. A chciałeś bliżej nocować, tak? A chcieliśmy nie po Łomicach nocować, nie? Ale to nie Połumice dalej. Tak. Aha, nie w Połumicach nie było noclegu, rozumiem. Tak, nie było w tamtym rejonie wszystko zabukowane, mówię, no to zostajemy, to sobie nadrobimy na drugi dzień, nie? Ale może i dobrze, bo byście się może i zajechali do tych Połumic, nie? No dobra, a potem gdzie był drugi dzień? Drugi nocleg? Drugi dzień był jedna wioska przed Sandomierzem. Okej. W turystyce, nie? I tam już było spoko, nie? Bo jechaliśmy w trzech Aha. w zasadzie, nie? No dobra, i potem dokąd? Jeżeli pamiętasz. Tak. Góra Kalwaria? Wilga, ośrodek. A, Wildze, okej. Tam No tak, tam. byliśmy, no i też poszliśmy na ten. No tam właśnie tą szprychę zauważyłem, że jest pęknięta, no i tak. No tam bez jednej to można jechać w sumie, gorzej jakby No, dwie ale poszły to- albo trzy, nie? To była jedna z tyłu, ale przy zębatce to jest No tak, niebezpieczeństwo, że jak pójdzie druga, no to pójdzie całe koło, nie? no tak. No to No dobra, a potem gdzie etap następny? Potem pojechaliśmy do Świtu, Nowy Świt. Oho, gdzie to? Takiego, za Warszawą. Okej. No i tam się zastanowiliśmy, wszyscy żeśmy też zaczęli szukać, no i znaleźliśmy nocleg
10 km od trasy. O, no to jest No, to całkiem tak. spoko. Jak na debiut, to tak równo jechałeś, no bo to równe odcinki w miarę wyszły. Tak. Może z Torunia, chociaż nie, Toruń to 1000, nie tam 970 chyba. 240 chyba gdzieś tak wyjdzie, Aha. ale dzień wcześniej było 170 chyba. No to tak można powiedzieć, że prawie że porówno. No to równo rozłożone. Jak się czujesz w ogóle? Bardzo dobrze. No właśnie widać, grzejesz, lecisz tak, czyli siła jest. Nie, bo tu ja akurat nie narzekam fizycznie, nie? Aha. Jakoś, no i wiadomo, że są bolączki. Jest na czym siedzieć, czy nie ma już na czym? O, właśnie, to jest... Największy problem, to Tak. przy prawie wszyscy. Chociaż mówię, tu rozmawiałem dzisiaj z takim chłopakiem, który mówi, nic mnie nie boli, ani ręce, ani tyłek, czyli da się, bo to najważniejsze, że to się da jednak zrobić, żeby nie bolało, patrz kurczę. Wiesz, przez 3 dni mnie nie bolało, tylko 4 popadało. Aha. No i przemoczyło mi te spodenki. A, i zaczęło poobcierałeś tam tak, się. no i zaczęło się wtedy jazda. nie? No okej. No ale warto się o to zatroszczyć, bo to rozumiem, że psuje całą przyjemność z jazdy, nie? Znaczy trochę przynajmniej. Ale do tego się nie przyzwyczaić. Są ludzie, którzy no, nie mają róg, nie mają nóg i I jakoś żyją. no tak. mają kurde przeklapane. No a też my, prawda. my mamy kurde wszystko, co możemy mieć, no to To nie ma co marudzić, nie? jak Trzeba jechać. Można śmiało startować, nie? Aha. No, okej. Będą kontynuacje w ogóle, jak myślisz? Czy na razie to masz dość Nie, wszystkiego? dość nie mam. Nie wiem, jak się będzie żona na to zapatrywać. Czyli trzeba czas wynaleźć, tak? Dokładnie. Okej. Tu jedziemy na dół taką ścieżką, to Cię poprowadzę i pogadamy dalej za mostem. No dobrze, czyli nie wiesz jeszcze, czy czas znajdziesz, czy kontynuacje będą. Jakbyś jeszcze raz miał stanąć na starcie, powiedzmy, cofnąć się do tej soboty rano, coś byś zmienił, coś byś inaczej zrobił? Co to? No tak, O, grubo, no. grubo. Słuchaj, ale to niezły numer jest, bo po ciemku, a moja dziewczyna kiedyś tak łańcucha nie zauważyła i na szpitalu wylądowała. No. Był taki między słupkami łańcuch, wiesz? Kurczę. To jak ktoś na gravelku główkę pochyloną, to No, mógłby się tutaj... będę uprzedzał tam. Daj tutaj w prawo, jedziemy na górę. Kurno, ale niezły numer. Nigdy nie wiesz, gdzie co na ciebie czeka, nie? No tak, to akurat właśnie tak jest. Ale to gorzej jeszcze jakby ta krowa się zerwała na przykład przed... Chociaż ja tu przejeżdżałem tyle razy, ona tak spokojniutko sobie tam... A widocznie postanowiła na drugą stronę coś jej przypasowało. Bo tam one przy tym sianie. No dobra, jakbyś miał jeszcze raz wystartować, coś byś zmienił, coś byś inaczej zrobił, powiedz. Nie, może bym się przygotował jeszcze inaczej, ale fizycznie nie, bo fizycznie jestem dobrze przygotowany. Aha, jeżeli chodzi o sprzęt, wyposażenie, No właśnie wziąłbym na pewno plecak z bukłakiem, którego Jednak. miałem wziąć. aha, Nie wziąłem, bo ale to co masz do picia? mam dzisiaj straciłem ten jeden A bidon, właśnie, tam masz na dole, widzę. A to No. ciężko sięgnąć tam trochę też. ale to był taki do przelewania, nie? A, okej. Z tyłu i tak przydałby się, na pewno by się przydał, nie? No właśnie, tak pierwszego dnia w te upały, czyli drugiego z 2 bidonami, to tak trochę mało chyba, nie? Ale Czy mam nie? jeszcze zawsze butelkę z Zawsze tyłu. masz wodę, tak? Ja, tak O, to tylko teraz- żebyś, właśnie też można ją zgubić, a potem nagle się okazuje, że jej nie masz, nie? No jeszcze mam w kieszeniach z tyłu. A, okej, czyli jest tego No trochę. jest. Czyli co, czyli ewentualnie byś bukłak wziął? Coś je tam jeszcze? Na przykład z jedzenia, z picia, jakieś inne warianty? Nie, magnes mam, to akurat codziennie sobie brałem, wiadomo, żeby Aha. się nie wypłukać, nie? Ale tak, nie, Czyli dobrze przygotowane. myślę, że tak. Okej, no to miło słyszeć, bo to takie błędy to normalne są. A jazdę byś tak samo zrobił? Nie, i na pewno bym jechał wolniej na początku. Czyli jednak przeszarżowałeś trochę? No, pojechaliśmy tak w zasadzie, szybko jechaliśmy. Aha. Za szybko według mnie, bo ja potem widziałem osoby, które dużo wolniej jechały, Aha, nas wyprzedzały potem, bo za długie przerwy robiliśmy, nie? Gdzieś tam Okej. się jechało, obiad, godzinka miała, no bo w zasadzie, wiesz co, ja traktuję to jako przygodę, aha. a sam cel to jest właśnie ta droga, nie? To
Nie tam meta, tylko właśnie sama ta droga. Powiedz, co tu jest najtrudniejszego? Z czym wy się tak naprawdę tu zmagacie na tych ultra? Znaczy według ciebie, z czym się zmagałeś? Co największą trudność ci sprawiło? Lokalizacja sklepów i omijanie ich czasami. Czyli żeby odnaleźć te sklepy, tak? Tak, ale potem teraz to już jest tak, że widzę jakiś sklep, to już sobie kupię tego więcej i pożywienia i wody, nie? Aha. No, tak żeby nie było. No i te noclegi widzę, że trzeba, tylko nigdy nie wiadomo, czy dojedziemy, nie? No właśnie, to jest zawsze problem. Bo co z tego, że sobie zarezerwujesz, a potem, żeby gnać tam na 3 rano, też niedobry pomysł, No nie? bo dużo ludzi tak jeździ, nie? I tak Aha. ja w zasadzie wolę sobie stać o 4:00, zjeść, kawkę wypić, no i wiadomo, że sobie wyjadę o tej 6:00, nie? Aha. No. No tak, ale wtedy trudno jechać do 2:00 w nocy, nie? No, ja dlatego mówię, że traktuję to jako przygodę, Aha. chcę po prostu się zmieścić w ramach tego, no, a dzisiaj też tak mówię, pędzę, bo 23 jak No nie, tak, jak masz pociąg, to wiadomo. no to będę musiał rano jechać, nie? No tak. A powiedz, no dobra, no ale mógłbyś sobie tego traka wgrać, przecież ta trasa jest dostępna i przejechać to samemu kiedykolwiek, jakkolwiek. Jaka to jest różnica? Ten tracker, ten numer, co to daje? Ale tu jest większa dyscyplina wtedy, nie? Bo jak samemu się jedzie, jak jeździłem zawsze sam, Aha. no chcesz się zatrzymać, zatrzymuję, nocleg tu, zjadę sobie tu i tu. A Deszcz tu się- pada, to się chowasz, tak? Tak, a tutaj jest tracker, po prostu trzyma się takich określonych reguł, nie? Aha. No Czy- i Czyli po prostu się jedzie, tak? No i słuchaj, na koniec, tak jako podsumowanie rozmowy, zawsze zadaję takie filozoficzne pytanie. Dlaczego ty to właściwie robisz? czemu jeszcze? No nie, no dlaczego ultra? Dlaczego, co jest takiego magicznego w tym Wiśle, w tym starcie w ogóle? Dlaczego to robisz? Dlaczego to zrobiłeś? Lubię wyzwania Aha, takie i wolę akurat sobie na zewnątrz spędzić czas, nie? Czy to na rowerku, czy w górkach, aha. czy na motocyklu, niż w domu, nie? No a ultra to ultra. Po prostu dla sprawdzenia się jeszcze, nie? I jak ten sprawdzian wypadł? Jakbyś tak teraz podsumował siebie na tym ultra? Jesteś zadowolony? Tak, bardzo. To, że akurat tam 2 kapcie miałem, że szprycha gdzieś tam, że się... No to jest ta część tego ultra, nie? Tak, ale spodziewałem się, że mogą być takie rzeczy, bo dobrze to ktoś kiedyś powiedział, że to nie ty możesz robić plany, tylko Wisła robi plan na ciebie, nie? No to ojciec dyrektor, tak? To słynne zdanie ojciec dyrektora. Nieważne jaki ty masz plan na Wisłę, ważne jaka Wisła ma plan na ciebie, nie? No i ona właśnie chciała mi tak zrobić, no to mi tak zrobiła, nie? No ale i tak wszystko się fajnie kończy. Fajnie to chyba w dobrym czasie to przejechałeś, nie? Tak, chociaż jak się zapisywałem rok temu, myślałem, że to zrobię w 100. O, no to grubo. A 100 to tutaj już wielu takich, co drugi, trzeci raz do 100 podchodzą. Ja, No ale to taka magiczna granica. potem z miesiąca na miesiąc podwyższało się, bo wiedziałem, że to nie jest ten. Ja w lutym sobie pojechałem ten odcinek, bo blisko akurat na Goczałkowice i mówię, no to nie będzie takie łatwe, nie? Jakby to było po asfalcie, to 100 to trochę co innego, chociaż to też nie byłoby do końca łatwe, bo to jednak, no trzeba naprawdę cisnąć. No z tym kolegą, który akurat ze Zbyszkiem zbieraliśmy kiedyś pieniążki Aha. dla dzieci. Okej. Robiliśmy 500 km od strzała, nie? No tak, ale po asfalcie, nie? Nie, w większości, ale tak można powiedzieć, że 10% było szutrów, nie? Aha, No, ale to też był szczytny cel, to wiadomo, nie? no tak. No i popatrz sobie teraz wzdłuż Wisły, wzdłuż rzeki, co tam widzisz? To jest już morze? No, Nie. Tak? tak, ten słupek, który widzisz, to już jest morze. Aha. Zobacz, właśnie już Wisła się nie zamyka lądem, zakręt tylko się zamyka morzem, czyli zrobiłeś to. Kurde. Niesamowite, nie? Słuchaj, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Baw się dobrze, dojedź sobie do mety. Mam nadzieję, że zdążysz na ten pociąg. I oto zbliżam się do mety. Wisła 1200, jestem hardcorem.
Ile ja się sknąłem w ciebie.